Hej, tu znowu ja i witam was w kolejnym filmie na moim kanale. Tym razem jest to kolejny wywiad po roku. Tym razem z graczem, którego naprawdę nikomu nie trzeba przedstawiać, który jest obecnie pierwszy w Polsce, czyli Rafis. Jak się dzisiaj czujesz? A pomimo tego, że cały tydzień byłem chory, to już dobrze. Dobra, więc to fajnie i przechodzimy chyba do pytań. Pierwsze pytanie takie bardzo ogólne. Czym się interesujesz? Głównie muzyką, poza tym grami komputerowymi, komputerami, a jeśli chodzi o szkołę i tak dalej, to fizyka, matematyka, głównie przedmioty ścisłe. Jesteś na profilu ścisłym, wnioskuję, jakiś matwis, coś takiego? Matwis. A, Klasa to najlepsze. naturalna, także trzeba sobie odłożyć na drugi plan. Czy jesteś w jakiś sposób związany, albo czy interesujesz się w ogóle anime czy kulturą japońską, bo jednak OSU zwykle dla osób, które są poza tym jest mniej osiągalne niż dla osób, które są powiedzmy bardziej w tym. No, ujmę to tak. Anime jako tako nie oglądam. Pooglądałem może kilka serii. Podobnie jest ze sztuką i kulturą japońską. Jeśli chodzi o historię japońską, to co najwyżej wiem rzeczy z zakresu II wojny światowej czy coś takiego, ale jeśli chodzi, żebym się interesował anime, jakąś taką J-popem, J-rockiem i tak dalej, to nie za bardzo. Ale tolerujesz jakoś piskliwe głosiki często w To mapach OSU. czasem fajnie brzmiało. To jak coś jest fajnego, to można posłuchać. Czemu nie? No, to spoko. A jakiej muzyki słuchasz ogólnie? Jakie muzyki? Słucham rocka, słucham popu, słucham też rapu. To sobie, Pewnie polskiego. nie wiem, czy to jest takie oczywiste dla ludzi, którzy mnie znają, że słucham rapu, ale słucham głównie polskiego, ale takiego starszego rapu. Nie słucham takich nowszych utworów. Czasami Z chyba buku, nie? też Pewnie. czarny rap też w sumie szanuję bardzo. Dobra, w jakie gry poza OSU najchętniej grasz? Ostatnio lubię Overwatch i z League of Legends. League of Legends. O Overwatcha chyba często na streamach pokazywałeś. Czy często, to ja nie wiem. No, może z 5 razy się zdarzyło. A grasz w CS-a? Grałem ciekawość. dużo. Mam około jakieś 1500 godzin na Steamie O. w tym CS-ie, ale już nie gram. Już nie gram regularnie. Rozumiem. A jeszcze takie jedno pytanie w sumie jakiegoś gościa z Facebooka. Czy grasz na jakichś instrumentach? O, to jest fajne pytanie. Grałem przez 6 lat w szkole muzycznej na skrzypcach. Przez 2 lata grałem na fortepianie, ale słabo mi szło i nie chciałem tego rozwijać, chociaż żałuję. Samemu jakoś w wolnym czasie grał sobie na gitarce klasycznej. O, no to fajnie, ambitnie. Dobra, teraz takie pytania bardziej dotyczące gry. Jak i kiedy zaczynałeś? No to było gdzieś kwiecień 2013, coś takiego chyba. Któryś z kumpli mnie namówił po prostu, żebyśmy sobie pograli. Pograliśmy sobie tak ogólnie tydzień i rzuciliśmy tą grę. I zaczęliśmy grać dalej w LoL'a, tak jak wcześniej. Minęły 2 miesiące i znowu ten sam kumpel zaproponował, żeby jakieś multi zagrać. No i tak pograłem, jakoś wciągnąłem, tak fajnie ranking do góry szedł. Jeszcze było PV1, te team size na easy się robiło i po 2 ranku szło do góry, także się przyjemnie grało i się pięło po prostu w górę. I to wytrzymało przy tej gierce. No po prostu tak zacząłem. I to jeszcze po tym tygodniu pierwszym to jeszcze miałem taką przerwę. Przerwa to była jakiś miesiąc, 2 miesiące, może nawet dłużej. Tak na poważnie to zacząłem, nie wiem, jakoś tak październik, koniec września 2013. No bo wiem ogólnie z doświadczenia, że w OSU wiele osób zaczyna grać właśnie, bo kolega powiedział, a potem grają tydzień i rzucają i już nigdy nie wracają. A fajnie, że wróciłeś, bo dzięki temu mamy bardzo dobrego gracza polskiego. Dobra, drugie pytanie. Ile czasu dziennie grałeś na początku? Bo ogólnie tego czasu masz chyba sporo przegranego. Powiem ci tak, było gimnazjum, to ciężko nie znaleźć czasu na takie rzeczy. Grałem to jakieś 4 godzinki może, coś takiego. Grałeś na początku na tablecie i mechaniku? Nie, wnioskuję, że nie. Nie, jakaś randomowa myszka i randomowa klawiatura Logitecha, nie Logitecha, a Fortech. Gumiak jakiś. Na myszce to miałem najlepsze ustawienia, pamiętam. Czułość w Windowsie na full, największe DPI możliwe i akceleracja oczywiście. No, trochę pływał ten kursor, no ale co, nie wiedziałem jak inaczej.
A nie zacząłeś grać aż tak dawno jak niektórzy typu Web of Wolf, więc masz jakąś może teorię, w jaki sposób progres zdobyłeś aż tak szybko, bo jednak jesteś jednym z graczy, którzy naprawdę najszybciej sprogresowali. No, powiem tak, grałem dużo i intensywnie, że tak powiem. No nie wiem, może to, że miałem 15 lat i dużo grałem, no. Coś w tym może być. Rozumiem. A zależy ci na pierwszym miejscu, czy raczej podchodzisz do tego luźno? Zależałoby mi, nie wiem, jakiś rok, półtora roku temu, co w sumie naprawdę się poświęciłem tej gierce, a teraz tak, nie wiem, jakoś mnie tak nie pociąga to jak kiedyś. I nie obchodzi mnie miejsce w rankingu jeszcze biorąc pod uwagę to, jakie teraz mapy są wypuszczane na ranked, tragiczne. No, Oparte na tych samych patternach, wszystkie praktycznie identyczne, zero takiej kreatywności. Zdarzają się jakieś perełki raz na 15 mapek może. TV size minuta, nie? Jak tamta, co zagrałeś HDH RDT. Z jednym Div Spike'iem i Siemanko to jest właśnie Mapping 2016. No dramat, no ale co zrobisz? Ostatnio grasz trochę mniej. Czy to prawda, że powodem są przygotowania do matury? W sumie już odpowiedziałeś na to częściowo, ale może jakoś rozwiniesz. No powiem tak, w tym tygodniu troszkę więcej grałem, bo byłem chory, zostałem w domu, prawda, i takie tam. Ale jak już chodzę do szkoły, to naprawdę w tygodniu nie ma kiedy się nawet porządnie rozgrzać. Bo z dnia na dzień zadania, jakieś zestawiki tam przed maturką i tak dalej. Także to się dosyć nakłada w takim stopniu, że nie ma kiedy grać. A skoro tak się przygotowujesz do tej matury, to masz zamiar iść na jakieś ambitne studia? Miałem zamiar iść na AGH, na teleinformatykę, ale co wyjdzie, to wyjdzie. Okej. Masz zamiar grać na OWC? Jak oceniasz szanse Polski na tegorocznych zawodach? Tak, mam zamiar, oczywiście. Nie wiem, czy mnie dopuszczą, ale mam taki zamiar i szanse Polski. No, mamy kilku dobrych graczy, także no, wszystko zależy od nerwów. Szanse są takie same jak w zeszłym roku, moim zdaniem, czyli możemy zejść naprawdę wysoko. Wiele osób twierdzi, że nie umiesz grać HR. Jak to z tym jest? Bo jednak no, dla map typu Distorted Love Song czy Heterochromia Idris, no potrzebne są jakieś umiejętności, nie wchodzi to każdemu. Więc po prostu lubisz grać DT bardziej, czy nie czujesz się specjalnie pewnie z HR? Po pierwsze wolę DT, Mhm. przyjemniej mi się gra, a Hard Rock też wychodzi kiedyś, jak się na nim skupiłem, to potrafiłem naprawdę fajne wyniki robić. No nie moja wina, że nie są ponad 600 pp, bo po prostu wtedy takich map nie było, które tyle dawały. Jedyną mapą to był jakiś Blue Zenith albo Freedom Dive, a te dwie mapy nie są też oceną umiejętności Hard Rocka. Mhm. Po prostu moich Hard Rocków nie ma w top rankach. No. Mój najniższy top rank to ile? 500 ponad na pewno, a 500 pp z samym Hard Rockiem bez Hiddena naprawdę ciężko wyciągnąć, chyba że na jakichś nowych farmerskich mapach, no, możliwe. Rozumiem. A jak oceniasz swoje umiejętności HDH RDT? Potrafisz w jakimś stopniu sidereadować AR11, czy raczej zapamiętujesz? Tak, mam rozgrzane palce i mapa nie jest jakaś skomplikowana, w sensie jakieś skomplikowane double, patterny, jakieś no wymyślne, no to mogę to sidereadować, a jeśli są jakieś mapy pokroju Skystar, to trzeba pewne momenty po prostu zapamiętać, jak one mniej więcej idą, bo drugim jeszcze kluczem do tego, żeby to czytać, to jest dobre rozgrzanie się, bo jednak trzeba naciskać tymi palcami szybciej niż w przypadku zwykłego AR, na przykład 9 razy plus DT. Mhm. A myślisz, że więcej graczy wkrótce zainteresuje się tą kombinacją? Bo teraz to kto tam gra HDH RDT? Fils Delama? Tak, sobie gra i w sumie Axarius jeszcze grał. Różnie. Są mapy, które na przykład każdy zrobi. OK Dead, no, całe top 50 to A, chyba to jest tak. AR11 skorów. Ale żeby jakieś trudniejsze mapy, to faktycznie nie wiem, pewnie ktoś się zainteresuje, ale ciężko to przewidzieć, bo 2 lata temu nikt się nie spodziewał, że top 10 będzie miał ponad 10 000 pp. Wtedy top 1 to było jakieś 6 000. Mhm. No masz rację. No kiedyś to nikt w ogóle się nie spodziewał, że kiedykolwiek ktoś będzie w stanie osiągać wyniki 800 pp, a w tej chwili już mamy Cookiesiego. A miałeś takie momenty, w których chciałeś definitywnie skończyć z OSU? Nie. Jak na razie nie, no póki mam streama, który całkiem fajnie sobie prosperuje, widzów
followerów na Twitterze, takie tam rzeczy, no to szkoda to po prostu zaprzepaszczać. A posiadasz jakiś taki cel związany z grą albo właśnie z tym Twitchem może, do którego dążysz? W tej chwili nie. Zobaczymy, jak skończę szkołę, co tam się będzie działo. Będę mógł sobie streamować, kiedy chcę po prostu. Których graczy umiejętności najbardziej cenisz i według ciebie mają szansę zajść daleko? O, please enjoy game. To jest gość, który zgaduje, że za jakieś 1,5 roku, czy tam 2 lata, jak dalej będzie grał, to jak teraz to będzie miał lepszego aima niż Cookies. A tak poza tym to... No, ci Chińczycy, Razdel na przykład. No, chore umiejętności w readingu. Oj tak. Ostatnio trochę dobrych wyników zrobił swoją drogą właśnie wykorzystując powalający reading. Jeszcze Silver z tych amerykańskich graczy. Bardzo fajnie gra techniczne mapy. Podobnie jak Toy i jak Sarius. W ogóle Ameryka jest mocna w takich rzeczach. Oj tak. Pewnie będzie mocny konkurent na WC. Chociaż czy ja wiem, czy ich konsystencja jest aż tak dobra? Jest. Naprawdę jest. Są dobrzy. I moim zdaniem to jest największy po prostu ból na OWC Ameryka. Korea niekoniecznie, bo Korea nie ma aż tak dużo graczy, którzy są po prostu stabilni w tym swoim graniu. A jakieś opinie o graczach, no nie wiem, z top 5 powiedzmy? 105? Chore pojeby, no. Co tu dużo mówić. Troszeczkę odstają skillem od reszty. O, troszeczkę. Jakie zmiany chciałbyś zobaczyć w OSU w przyszłości? Coś, co byś zmienił? Coś, co bym zmienił. Ranking kryteria. O, tu się zgadzam. No i w sumie chyba tyle, bo ta gra się głównie na tym opiera. No, żeby wróciły czasy fajnych map, tak jak z 2013, 2011, 2012. Bo teraz naprawdę nie ma co robić w tej gierce, raz na ruski rok wyjdzie fajna mapa, którą się dobrze gra. I teraz takie pytanie w sumie dosyć śmieszne. Czy znajomi na przykład ze szkoły wiedzą o twoich osiągnięciach i o całej otoczce, czyli tam na przykład Twitch i czy to komentują? No niektórzy tam wiedzą, no, kto chce się dowiedzieć, ten się dowie. Ale ogólnie komentują, no się zapytają jak tam leci. W sumie nic więcej, nie, żeby jakoś, wiesz, by jakoś, nie wiem, czy ty podniecali, czy coś. A rodzice wiedzą? A wiedzą i się bardzo dziwią, jeśli chodzi o rzeczy związane z donatami na przykład. No właśnie dla takich osób to jest niepojęte, nie? Że ktoś potrafi wyrzucić dla gościa, którego nawet nie zna, ileś tam pieniędzy. Kilka i sobie tak dalej. kółeczka Ciężko w wytłumaczyć. internecie. No. No. A z racji tego, że streamujesz z kamerką, więc znana jest twoja twarz, nie zaczepił cię ktoś kiedyś na ulicy? Nie w Przemyślu. Ogólnie nikt mnie nie zaczepił na ulicy, ale w Przemyślu to ma akurat najmniejsze chyba szanse powodzenia, żeby ktoś mnie ze streama rozpoznał. W jakimś Krakowie, gdzie tam większe skupisko tych wszystkich weebusów jest, to może tak. I w sumie dobrnęliśmy już do ostatniego pytania. Nie wiem, czy to można nazwać pytaniem. Jakaś losowa porada dla początkujących. Coś, co byś... Jedno jakieś zdanie, które byś powiedział. Nie zwalać winy na sprzęt i po prostu grać i farmić. Bo farmienie też uczy grania. Bo ja na przykład jak grałem, to tylko farmiłem. Ja tylko zdobywałem PP, patrzyłem dookoła, kto jest obok mnie w rankingu i po prostu kradłem im perfy. Bez performance i tak się nauczyłem grać w sumie. Wyżej, coraz wyżej. No i w sumie byłem wysoko. Jakby nie patrzę. No proszę, ciekawe w sumie. A więc myślę, że to tyle. Mam nadzieję, że wywiad był fajny, a w sumie był. I zresztą to jest pierwszy wywiad, więc naprawdę cieszę się, że udało mi się ciebie złapać, Rafis, jakoś. Nie było jakoś trudno. No. No, także myślę, że to tyle i cześć. Na razie, elo. Pozdrawiam wszystkich Polaków czule.